Hejka! Dzisiaj będzie filmik, którego nagrania w sumie ja sama bardzo długo wyczekiwałam, bo chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o mojej książce. I może na początku opowiem Wam, jak w ogóle zaczęło się to marzenie o napisaniu książki. Pewnie ciężko jest wskazać jakiś jeden punkt, w którym ono się zrodziło. Wydaje mi się, że to raczej był proces niż taki jeden moment, ale wydaje mi się, a przynajmniej taką rzeczą, którą ja bardzo dobrze pamiętam, jest to jak w dzieciństwie, zanim jeszcze poszłam do przedszkola, moja mama czytała mi i mojej siostrze baśnie braci Grimm. Mieliśmy takie grubaśne tomiszcze, mniej więcej takiej grubości. Format to myślę, że było jakieś A4 albo coś koło tego. I w ogóle z tymi baśniami jest taka śmieszna historia, bo ja pamiętam kilka tych bajek, ale rzeczą, która najbardziej mi zapadła w pamięć, to jest bajka o jednooczce, dwuoczce i trójoczce. Samej historii, co tam się działo, tak bardzo dobrze nie pamiętam, ale był tam taki rysunek właśnie z tymi trzema siostrami i pamiętam, że jako dziecko strasznie się go bałam. Także to jest w sumie ciekawe, że pamiętamy akurat takie rzeczy. W każdym razie mama nam czytała bajki, a z kolei tata opowiadał nam bajki. I w ogóle dla mnie nadal fascynujące jest to, że on te bajki wymyślał na poczekaniu. Pamiętam, że zawsze z siostrą czekałyśmy, aż wróci z pracy i trochę go męczyłyśmy, żeby nam je opowiadał, bo strasznie nam się wtedy podobały. Więc myślę, że od tego się zaczęło i właśnie chyba przez te bajki czytane przez mamę i te opowiadane przez tatę, jakoś w ten sposób zaczęła się ta moja przygoda z książkami. Później jak poszłam do przedszkola, wydaje mi się, że wtedy chyba już się nauczyłam czytać, bo później jak poszłam do pierwszej klasy, to tam zakładało się tą swoją pierwszą kartę biblioteczną i wydaje mi się, że ja od razu zaczęłam chodzić do tej biblioteki, byłam tam w ogóle częstym bywalcem, chyba jedno z moich ulubionych miejsc w podstawówce. Myślę, że z 2 razy w tygodniu to spokojnie tam obracałam. Mi się wtedy też strasznie podobały te takie jakby konkursy na to, która klasa przeczytała najwięcej książek, albo która konkretnie osoba przeczytała najwięcej książek. Mi się to podobało, bo oczywiście jako dziecko lubiłam być w czymś pierwsza. Zresztą to w sumie nie tylko domena dzieci, że lubią być w czymś pierwsze, więc podobało mi się, że akurat w tym czytaniu zawsze gdzieś tam znajdowałam się w pierwszym rzędzie. Pamiętam też, że to się nigdy nie kończyło na jednej tej karcie, zawsze gdzieś tam w trakcie roku szkolnego miałam wyrabianą kolejną. Także tych książek w podstawówce czytałam naprawdę sporo. I co mnie w sumie pociągało w czytaniu książek, że robiłam to tak namiętnie, myślę, że jest taki jeden cytat, który to bardzo dobrze opisuje. I Umberto Eco powiedział kiedyś, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Wydaje mi się, że to trafia w sedno. To nawet nie jest podwójne życie, tylko życie w wielu światach. I mnie zawsze to pociągało, że mogłam poznać światy, które były bliskie tej rzeczywistości, w której ja funkcjonowałam, ale też światy zupełnie odległe, zupełnie różne. I wydaje mi się, że to właśnie książki gdzieś otworzyły taką moją ciekawość na świat, więc chyba tak to się najprościej da wytłumaczyć. Też z podstawówki mam taką jedną historię, a to już z późniejszych klas. Gdzieś ten przedział między 4-6. Ja akurat jestem z tych osób, które chodziły do gimnazjum jeszcze, a pamiętam, że to były okolice 4. klasy, właśnie przez to, że wtedy była zmiana nauczycieli. Pamiętam moją panią z polskiego, także jeśli jakimś cudem pani Iwona to ogląda, to pozdrawiam serdecznie. I tam był taki motyw czytania na głos. To znaczy mieliśmy podręczniki, w podręcznikach były różne czytanki i czasami zamiast gdzieś czytać sobie po cichu, to czytaliśmy na głos i to wyglądało w ten sposób, że po kolei ławkami każda osoba czytała jakieś tam jedno albo 2 zdania. I ja pamiętam, że bo ja ogółem nie należę do najbardziej cierpliwych osób, a to był jeden z pierwszych momentów, kiedy była testowana moja cierpliwość. Bo pamiętam, że niektórzy z tym czytaniem męczyli się co najmniej jakby łamali szyfr Enigmy. I ja tutaj nie chcę nikogo obrażać. Wiem, że każde dziecko rozwija się troszkę inaczej, ale mimo wszystko pamiętajcie, że to była już 4. klasa, więc wydaje mi się, że jeśli dziecko nie ma jakichś poważniejszych problemów z rozwojem, to świadczy to raczej o ignorancji na pewnym etapie, niż o tym, że to dziecko rozwija się wolniej. Także taka historia mi się jeszcze przypomniała.
I później, jak już byłam trochę starsza, to zaczęliśmy w szkole pisać wypracowania i pisanie spodobało mi się wtedy równie mocno jak czytanie. Co w sumie może się wydawać trochę naturalne, ale niekoniecznie. Więc jeśli chodzi o pisanie, to podobało mi się to, że ja często uświadamiałam sobie, że o czymś myślę w jakiś konkretny sposób, kiedy zaczynałam o tym pisać. To znaczy, miałam zadane jakieś pytanie i w momencie, w którym ja pisałam odpowiedź na to pytanie, to dowiadywałam się, co ja tak naprawdę o tym myślę. I to też trochę w naturalny sposób prowadzi do tego, że kiedy ja się dowiadywałam, w jaki sposób o czymś myślę, to chciałam mieć ten swój własny głos i swoje własne zdanie, tylko wiecie, nie w ten sposób, że nie znam się, ale się wypowiem, tylko chciałam się wypowiadać na tematy dla mnie ważne, na tematy, na które mam coś do powiedzenia i chciałam po prostu wyrazić to, co się działo mi w głowie, a wydaje mi się, że wyrażenie tego przez pisanie jest dużo łatwiejsze niż przez mówienie, bo pisząc mamy czas, żeby się zastanowić. Jak mówimy, to bardzo łatwo jest, żeby powiedzieć 2 słowa za dużo, a później wycofanie tego czasami zajmuje lata, a czasami nie jest w ogóle możliwe. A jeśli piszemy, nawet jeśli nie mamy na to jakoś bardzo dużo czasu, to mimo wszystko jest ten moment, żeby się zastanowić, przemyśleć, z czegoś wycofać, coś lepiej sformułować albo sformułować w taki sposób, żeby odbiorca mógł lepiej zrozumieć nasze intencje. Oczywiście wiadomo, że mimo wszystko nadal będą jakieś nieporozumienia, jakakolwiek komunikacja nie jest doskonała, ale wydaje mi się, że mimo wszystko poprzez pisanie możemy bardziej precyzyjnie wyrazić siebie. Tyle, że ja z pisaniem miałam zawsze taki problem, bo super mi się pisało w momencie, kiedy ja miałam jakiś zadany temat i miałam się w jakiś sposób o nim wypowiedzieć. Natomiast problem pojawiał się wtedy, kiedy ja miałam wymyśleć jakąś oryginalną historię i poprowadzić ją od początku do końca. Strasznie mi to ciężko przychodziło i tak z pewną zazdrością patrzyłam na moją siostrę, która też swoją drogą pisze. I ona zawsze miała mnóstwo pomysłów, i jej problem polegał na tym, że nie wiedziała od którego zacząć. U mnie problem polegał na tym, że ja w ogóle nie miałam pomysłów, więc gdzieś tak w okolicach liceum zdałam sobie sprawę, że nawet jeśli mam to marzenie o napisaniu książki, to prawdopodobnie ono nigdy się nie ziści i raczej nic z niego nie będzie. Ale wiecie już, że wtedy się myliłam i ostatecznie napisałam książkę, więc co się takiego wydarzyło, że jednak udało mi się spełnić to moje marzenie? No więc od tamtego momentu, kiedy uświadomiłam sobie, że nie masz co liczyć na to, że kiedykolwiek napiszesz książkę, po 10 latach, tak ni mniej, ni więcej, w lutym zeszłego roku obudziłam się w nocy z niskim cukrem. I teraz tak tytułem wyjaśnienia, o co chodzi z tym obudzeniem się z niskim cukrem. Ja od kilku lat choruję na cukrzycę i to nie jest coś, o czym lubię wspominać od razu w momencie, kiedy kogoś poznaję, bo oczywiście reakcje są w sumie dwie reakcje przeważnie. Nigdy się nie spotkałam z żadną negatywną. Reakcje są takie, że to jest albo ciekawość, albo taka troska i życzenie mi zdrowia, więc one są bardzo pozytywne. Nigdy z tego tytułu nie miałam żadnych nieprzyjemności. Z drugiej strony też nie widzę, żeby był jakiś powód do tego, żeby z tego tytułu mieć nieprzyjemności. W każdym razie, nawet jeśli te reakcje są pozytywne czy neutralne, to one chcąc, nie chcąc w jakimś stopniu kształtują to, w jaki sposób jestem postrzegana. Więc jeśli jest taka możliwość, to staram się o tym wspominać gdzieś później. Czasami nie ma wyjścia, bo nie da się uniknąć tego, że mierzę sobie cukier czy podaję insulinę. W każdym razie myślę, że to jest temat na inny filmik. Jeśli bylibyście ciekawi, jak wygląda życie z cukrzycą, albo żebym trochę więcej o tym opowiedziała, mogę się podzielić moimi doświadczeniami, także możecie dać znać. A wracając do książki, to ja pamiętam, że jak się wtedy wybudziłam z tym niskim cukrem, to mi się wtedy coś śniło. I nie, to nie była historia, którą opisywałam w mojej książce. W ogóle żadna część tego snu nie była powiązana z treścią mojej książki, więc w sumie nie wiem, czy to miało jakikolwiek wpływ, ta moja opowieść o tym śnie. W każdym razie, jak już ustabilizowałam sytuację z cukrem i było ok, to może to brzmieć trochę głupio, ale spłynął na mnie tak ni z tego nizowego pomysł. Pomysł na początek i zakończenie historii.
Wiedziałam, w jaki sposób chcę zacząć, w jaki sposób chcę skończyć, więc chwyciłam za telefon i w notatniku spisałam sobie na szybko to, co mi się działo gdzieś w głowie, żeby móc później do tego wrócić, bo jestem przekonana, że gdybym tego nie spisała, to obudziłabym się rano i w ogóle nie pamiętałabym, że coś takiego miało miejsce. Jeśli chodzi o samo pisanie, to właśnie w ten sposób zaczęłam spisywać całą tą historię, która mi przyszła do głowy. Najpierw napisałam wstęp, później zakończenie i gdzieś tam na końcu wzięłam się za tą środkową część. I od tamtej nocy minęły może jakieś 2 albo 3 tygodnie, kiedy chwyciłam laptopa, otworzyłam Worda i po prostu zaczęłam pisać. I musicie wiedzieć, że to jest bardzo do mnie niepodobne, bo ja jestem osobą, która lubi mieć plan. Plan daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że mam wszystko pod kontrolą. A tutaj po prostu otworzyłam Worda i zaczęłam pisać taką bez niczego. Nie rozpisywałam charakterystyki postaci, ani jakiegoś ogólnego zarysu fabuły. Nie, po prostu wzięłam siup, zaczęłam pisać. I napisanie tej mojej książki zajęło mi, myślę, że jakieś około 10 miesięcy. Pisałam właśnie od lutego zeszłego roku, skończyłam w styczniu tego roku. W międzyczasie w kwietniu i w maju miałam taką krótką przerwę, bo trochę podróżowałam. I w ciągu tych 10 miesięcy pisałam prawie w każdej wolnej chwili. Tak to mniej więcej wyglądało. Gdzieś to pisanie starałam się wpleść między te moje podstawowe obowiązki. No więc nagadałam się już trochę, a w sumie nawet jeszcze nie powiedziałam wam, o czym jest książka. I tytuł to Ze śmiercią ci do twarzy. Główną bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy ma 26 lat, więc jeśli miałabym zakwalifikować do jakiegoś konkretnie gatunku, to powiedziałabym, że jest to raczej new adult. I w bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że ta historia z jednej strony opowiada o ulotności życia, a z drugiej o poszukiwaniu siebie. Tak jak już wspominałam, główna bohaterka jest dziewczyną, ma na imię Lena i wyróżnia ją to, że posiada pewne bardzo nietypowe zdolności, które polegają na tym, że widzi, kiedy umrze każda spotkana przez nią osoba. Z tym, że do dnia śmierci tej osoby nie widzi ani dokładnej daty, ani dokładnej godziny, ani też sposobu tej śmierci, a jedynie wiek, w którym ta osoba ma umrzeć. Tyle, że ta wiedza nigdy nie pozwoliła dziewczynie nikogo uratować i w związku z tym ona przeżywa pewnego rodzaju kryzys tożsamości, tak poddaje w wątpliwość swoje dotychczasowe życiowe wybory, ale zmienia się to w momencie, kiedy nagle traci te swoje nietypowe zdolności. I ważny jest moment, w którym się to dzieje, ponieważ ona traci te zdolności na miesiąc, mniej więcej na miesiąc przed 27 urodzinami swojej najlepszej przyjaciółki Niki, a 27 to jest liczba, którą Lena zawsze widziała nad głową Niki. W taki sposób ta informacja o tym, kiedy ktoś umrze, jej się pojawiała, więc Lena postanawia za wszelką cenę ocalić swoją przyjaciółkę. Jeśli chodzi o samą fabułę, to może na tym na razie poprzestanę, żeby nie zdradzić za dużo. I przeczytam wam też krótki fragment, właściwie to sam początek, żebyście mieli jakiś pogląd na to, jak piszę. Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było wiedzieć, ile zostało wam jeszcze czasu na tym świecie? Pewnie tak. A co gdybyście wiedzieli, kiedy umrze każda spotkana przez was osoba? Myśleliście, jakbyście się wtedy czuli? Bo mogę wam od razu powiedzieć, że do bani. A to i tak najłagodniejsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy. Spytacie, jak to niby w ogóle jest możliwe? Też chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Ale jedno wiem na pewno. Mam taką zdolność od urodzenia. To znaczy tak przypuszczam, bo moje najwcześniejsze wspomnienia pochodzą z dnia, kiedy zmarła moja mama. A ja wiedziałam, kiedy umrze, ale nie byłam tego świadoma. I w taki sposób zaczyna się cała historia, także jeśli w jakiś sposób Was zaciekawiła, to od razu zapraszam Was na stronę, na której możecie pobrać pierwszy rozdział. Link zostawiam Wam w opisie. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się też swoimi wrażeniami. Jestem ciekawa, co o nim myślicie. No więc wiecie już, że książka powstała i właściwie jest gotowa, tak więc co dalej? I może zacznę od tego, że podczas pisania, kiedy ukończyłam jakiś większy fragment, wysyłałam go do przejrzenia mojej siostrze. Tak jak już mówiłam, ona też pisze, ponadto studiowała dziennikarstwo i my mamy ze sobą ogółem bardzo dobry kontakt, więc chciałam, żeby to ona była tą pierwszą osobą, która przeczyta i zrecenzuje moją książkę. Tak więc można powiedzieć, że pierwszym redaktorem Ze śmiercią ci do twarzy była moja siostra.
I muszę przyznać, że była bardzo wyrozumiała, bo w żaden sposób nie starała się ingerować w fabułę. Dawała mi znać tylko jeśli coś się jej tak mocno gryzło, albo jakieś sformułowania wydawały jej się trochę dziwne, więc jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo poświęciła też na to naprawdę sporo swojego czasu. I później, jak już całość była napisana, to dałam ją do przeczytania mojej mamie i najlepszej przyjaciółce, i ich reakcje były bardzo pozytywne. Wiem też, że w tej swojej ocenie starały się być jak najbardziej obiektywne, bo gdzieś tam dzieliły się swoimi uwagami ze mną, jeśli jakieś miały. Natomiast wiadomo, że to są oczywiście jedne z najbliższych mi osób, więc nigdy nie będą w 100% obiektywne. No, nie da się chyba nic na to poradzić. W każdym razie po tej takiej wstępnej walidacji, którą otrzymałam od siostry, mamy i przyjaciółki, zdecydowałam się wysłać moją książkę do wydawnictw. Wydaje mi się, że wysłałam ją do jakichś 10, 11, coś około tego. I jeśli wysyła się książkę do wydawnictwa, to działa tak, że oni sobie zwykle dają 3 miesiące na zapoznanie się z przesłaną pracą i odzywają się tylko w momencie, jeśli ta propozycja wydawnicza ich zainteresuje. No i skoro nagrywam ten filmik i opowiadam Wam tutaj o całym procesie, to możecie się pewnie domyślić, że nie dostałam odpowiedzi od żadnego z tych wydawnictw i pewnie gdyby to się przydarzyło kilka lat temu, to ja zaczęłabym się zastanawiać, że może nie jestem wystarczająco dobra, że może powinnam dać sobie spokój z tym całym pisaniem. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak jeden właściwy sposób na osiągnięcie swoich celów i mogą do niego prowadzić różne drogi. To, że jedna się gdzieś tam albo zawaliła, albo jest zamknięta, to nie oznacza, że nie możemy się cofnąć i poszukać innej. Ale ja naprawdę miałam i nadal mam mocną wiarę w tę książkę, w to, co napisałam. Dlatego zdecydowałam się na self-publishing. Ta metoda oczywiście wymaga pewnych nakładów finansowych i wydaje mi się, że jednak trochę większego wysiłku, bo sama będę odpowiedzialna za cały proces. Muszę znaleźć redaktora, korektora, kogoś odpowiedzialnego za okładkę i później już za sam skład, ewentualnie też druk czy publikację e-booka, więc wydaje mi się, że to jest jednak trochę bardziej czasochłonny i wymagający proces, ale postanowiłam, że chcę spróbować i uznałam, że to mogłoby być dosyć ciekawe pokazywać Wam właśnie, jak wygląda taki proces samodzielnego wydawania książki. Teraz troszkę się u mnie dzieje, więc nie wiem, jak to wyjdzie czasowo. Jestem na razie na etapie rozglądania się właśnie za osobami, z którymi chciałabym współpracować. Także myślę, że tutaj będę Wam pokazywać, jak ten cały proces wygląda i mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem ciekawie. Zapomniałam jeszcze dodać, że największą zaletą self-publishingu jest to, że daje on autorowi zdecydowanie więcej przestrzeni i elastyczności niż taki klasyczny proces publikacji z wydawnictwem, bo jednak od początku do końca to ja o wszystkim decyduję, mam wyłączny wpływ na całokształt i nikt nie narzuca mi, w jaki sposób pewne rzeczy rozwiązać. I też oczywiście moim marzeniem, naturalnie oprócz samego napisania książki, było zawsze to, żeby zobaczyć ją kiedyś na półce w księgarni, ale myślę, że na razie to konkretne marzenie może jeszcze trochę poczekać. Też możecie napisać w komentarzach, czy wy sami coś piszecie. Mi się zawsze wydawało, że jednak nie ma aż tak wielu osób, które piszą, ale jak gdzieś tam sobie zupełnie przypadkowo z kimś rozmawiam, to okazuje się, że jednak takich osób jest całkiem sporo. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy też działacie z pisaniem. I jeszcze raz zapraszam Was do strony, na której możecie pobrać pierwszy rozdział. Dajcie koniecznie znać, jak się podobało. I do następnego, do zobaczenia. Pa, pa.